witajcie na moim kanale. Na początku bardzo bym Wam chciała podziękować za odbiór pierwszego filmiku. Naprawdę nie sądziłam, że tak miło się przyjmie i dziękuję za wszystko, za każde wyświetlenie, za każdy komentarz, za każdą opinię. Bardzo to doceniam i dało mi to bardzo dużo motywacji. Dlatego czym prędzej zabrałam się do nagrywania kolejnego filmiku. Więc przechodząc do konkretów, ja jestem typową babeczką i uwielbiam się malować. I nie mogłoby się obyć bez filmiku, w którym pokazuję swój codzienny makijaż. Czyli tak jak widzicie teraz, taki właśnie efekt będę chciała osiągnąć przez kolejną część filmiku. Nie jestem oczywiście profesjonalistką i moja technika nie jest idealna, ale ważne, żeby mi się podobało i żeby to wyglądało jako tako ok. Też tak jak widzicie, jest to dość naturalny makijaż, ale zależy mi na tym, żeby nie eksperymentować przy nim i z takimi umiejętnościami, jakie ja mam, czyli dosyć podstawowymi, móc dalej fajnie i ładnie się pomalować. Co jeszcze jest ważne, to to, że przez mój filmik chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które dostępne są raczej na każdą kieszeń. W mojej magicznej skrzyni, która tutaj stoi koło mnie, są kosmetyki z różnych półek cenowych. Od pewnego czasu jednak staram się kupować tańsze zamienniki i być może wpadnie Wam coś w oko i zachęcę Was do zakupu. Więc nie będę więcej przedłużać i przejdźmy do malowania się. Więc możemy zacząć. Jak widzicie, ja już jestem bez makijażu. Oczywiście mam sztuczne rzęsy, ale ich nie mogłam ściągnąć i nie mam zamiaru ich też ściągać. Na początku przemywam twarz takim tonikiem i on przepięknie pachnie. Daję go sobie troszeczkę na wacik i przecieram twarz. Próbuję sobie dać coś na usta, żeby je troszeczkę nawilżyć. Jest to albo taki balsamik z The Body Shop, który pachnie arbuzem, albo zwykła wazelinka. Więc ja stawiam dzisiaj na ten balsamik arbuzowy. Daję go trochę na palec i smaruję. Ogólnie bardzo polecam ten balsamik, bo ja już go mam ponad rok, a jest bardzo wydajny. Mało go zużyłam, a super nawilża usta, no i przepięknie pachnie, więc arbuzowy jak najbardziej polecam. Więc teraz jako moją bazę nakładam kremik. Właściwie kiedyś miałam taką zieloną bazę z Inglota, ale ona się totalnie u mnie nie sprawdziła, więc niezawodnie od kilku lat stawiam na krem, nieważne jaki. Jedynie w moim przypadku istotne jest to, żeby ten krem nie był mocno natłuszczający, ponieważ później on i tak przebija przez podkład i nawet te pudry matujące nie pomagają i wtedy jest dość nieładny efekt. Więc teraz stosuję taki kremik z Jai. Cudownie pachnie, super nawilża, kosztuje coś koło dyszki. Nakładam go sobie troszeczkę na twarz i rozsmarowywuję. Jeśli chodzi o podkład, przetestowałam ich bardzo dużo, począwszy od tego z L'Oreala Too Much, potem klasyk Estée Lauder. Jeśli chodzi o ten podkład, polecam go, ale ma u mnie jeden minus, bo jak się go nałoży na twarz, trzeba go bardzo szybko rozprowadzać, szybko zasycha i nie jest taki elastyczny właśnie. Na ten moment używam podkładów z AA w kolorze 103 i 107, to wszystko zależy od tego, czy jestem posmarowana samoopalaczem, czy nie. Podkłady super mi się sprawdzają, są troszeczkę ciężkie, ale bardzo dobrze się rozprowadzają, mają fajne krycie i jestem z nich bardzo zadowolona. I to, co jest ważne, to to, że po całym dniu noszenia makijażu wieczorem i tak ta twarz wygląda całkiem dobrze. Więc dzisiaj wybieram podkład numer 103. Podam go palcem na całą twarz, w takich punkcikach. Biorę gąbeczkę i zaczynam wklepywać. Sobie dołożę troszeczkę podkładu tutaj na czoło. Trzeba zawsze pamiętać tutaj o linii włosów, żeby nie było tego odcięcia. O uszach. I o szyi to przejście właśnie. Podkład mamy nałożony, więc teraz przechodzimy do korektora i ja używam tego z Lovely. Nakładam go sobie delikatnie przy kąciku i na zewnątrz. Troszeczkę tutaj i na brodzie. No i teraz standardowo sięgamy po naszą gąbeczkę i wklepujemy. Teraz używam pudru z Maca w kolorze C2 i biorę teraz sobie jakiś pędzelek i nakładam go na twarz. Głównie skupiam się na strefie T. Bardzo fajny jest ten puder, bo kontrolują mi poziom sebum. Ta buźka się tak nie świeci i jest matowa.
Kolejnym krokiem jest coś, bez czego mój makijaż nie może istnieć, czyli bronzer. Ja uwielbiam, jak buźka jest ładnie opalona, ma ciemniejszy kolor. Czasami zdarza mi się przesadzić z bronzerem, ale cóż, też przetestowałam ich 1000, ale wciąż nie natrafiłam na ten jeden jedyny. Na pewno mogę Wam polecić stick do konturowania z Kobo, ale za to nie polecam Wam tego pudru brązującego z MAC'a. Taki odcień, wydaje się, że jest fajny, zimny, dość napigmentowany. Niestety, nie wiem, być może on jest dla mnie za jasny, ale ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie ten pigment jest bardzo słaby i no na pewno dzięki nim nie uzyskamy tego takiego efektu silnego konturowania. Teraz używam tego bronzera z Lovi, tej czekoladki. Jest super, jest mocno pigmentowany, też kolor sam w sobie jest po prostu mocny i wydaje mi się, że można sobie nim dość szybko zrobić plamy. Jednak on mnie przekonał właśnie, bo ten odcień jest taki chłodny, nie wchodzi w pomarańcz i po prostu jest mocny. Więc biorę sobie pędzelek i nakładam ten bronzer w kościach policzkowych. Widzicie, nawet teraz jest dosyć mocno, trzeba go fajnie dobrze rozblendować, żeby nie było właśnie tego efektu tej strasznej plamy. Druga strona. Teraz przy nasadzie włosów. To się nie martwcie, ja zaraz to wszystko idealnie wyblenduję. Czasami nawet wolę, żeby było troszeczkę za mocno, bo wszystko wtedy można jeszcze pudrem naprawić. Troszeczkę na nosek. Okej, konturowanie mamy gotowe. Teraz czas na baking, którym jestem zachwycona w ostatnim czasie. Do bakingu używam takiego pudru z Vibo, tego bananowego. Przepięknie pachnie i ma taki lekko żółty odcień. Wcześniej używałam tego pudru z Catrice, ale on ma biały kolor i niestety mi nie służy. Więc jeśli chodzi o baking, nasypuję sobie na zakrętkę. Właściwie to najlepiej robić to na czymś. Okej, weźmiemy sobie paletkę i teraz nasypuję. Okej, nasypałam sobie tutaj pudru, biorę teraz taką suchą, skośną gąbeczkę, maczam i od linii ust do końca przeciągam sobie taką prostą linię. Oczywiście to wszystko nie musi być perfekcyjnie i to samo robię z drugiej strony. Teraz maczam jeszcze raz i robię nosek. Daję jeszcze troszeczkę pod oczy. Ok, gdy moja twarz jest taka, przechodzę do robienia brwi i do brwi używam pomady z Vibo w odcieniu Dark Brown. Kiedyś oczywiście używałam tej klasycznej pomady z Inglota, ale stwierdziłam, że spróbuję czegoś nowego. Możecie się śmiać z mojego małego pędzelka do brwi, ale nie chcecie widzieć, w jakim stanie jest ten klasyczny pędzelek do brwi z Inglota, bo ten jest średnio wygodny, tamten był super, ale ja mam niestety taką przypadłość, że mało dbam o pędzle, zwłaszcza do brwi, więc ten mi teraz ratuje życie. Ok, więc ja lubię dość mocno zarysowane brwi, mam też dość mocną aparycję twarzy, więc takie brwi też po prostu pasują. Maczam sobie tą końcóweczkę pędzelka w pomadzie i zaczynam je robić od dolnej linii. Staram się je zrobić jak najciemniejsze na końcu i coraz jaśniejsze na początku. Przerzuciłam się jednak na lusterko, bo tak mi będzie wygodniej. Więc powiedzmy, że brwi już mamy gotowe, lepiej być nie będzie, ale po skończeniu brwi pomadą przyczesuję je takim tuszem do brwi brązowym z Lovi, żeby te włoski troszeczkę ujarzmić. Ok, więc brwi mamy już całkowicie gotowe. Teraz przejdziemy do cieni. Ja cienie uwielbiam w kolorze brązu, beżu, złota, troszeczkę różu, takie bardziej przygaszone. I teraz tak, pierwsza paletka z Naked. Już pokazuję, jak ona wygląda. Bardzo fajna, jeśli ktoś nie czuje się tak pewnie w cieniach jak ja. Mamy tu troszeczkę neutralnych kolorów, róże, troszeczkę złota, no i brązy. To była taka moja pierwsza, lepsza paletka i jest bardzo fajna.
Teraz tutaj mamy paletkę z Inglota, tą, którą się samym komponuje. I tutaj już możemy zauważyć, że są już nawet jakieś 2 fiolety. Więc też jest bardzo, bardzo fajna. Tak samo tutaj kolejna paletka z Inglota. Już trochę w gorszym stanie, ale bardzo fajne kolory takiej ziemi, brązy, zwłaszcza ten tutaj bardzo użytkuje. Ale hitem jest ta paletka z Make Up Obsession i widziałam, że polecam jakaś dziewczyna na Instagramie, więc stwierdziłam, że też ją przetestuję. Ona kosztuje jakieś 50 zł, ale w Rossmanie często są na nią przeceny. Generalnie te paletki z Make Up Obsession są moim odkryciem, bo cena jest dość adekwatna, a jest ogromny ich wybór. Mają różnorodne cienie i też opakowania są super, bo mi akurat się trafiły dość klasyczne, ale wiem, że są jeszcze takie w panterkę, brokatowe, więc ja to jestem sroka na takie rzeczy. I tutaj na opakowaniu jest napisane, że to jest paletka do konturowania, ale ja ją używam do oczu. I takie mamy w niej cienie, czyli głównie brązy, troszeczkę złota. Ja przede wszystkim używam tych kolorków ze środkowego rzędu, tych 3. I to właśnie teraz też ich użyję. Biorę taki pędzelek z Inglota o numerze 48SS. Jest bardzo fajny, bo jest mięciutki i super nadaje się do właśnie blendowania cieni. I co? Użyję sobie tego cienia środkowego i troszeczkę tego ciemniejszego, zmieszam je i nakładam na oko. Oczywiście mocno blenduję i staram się te cienie wyciągnąć jak najbardziej na zewnątrz oka. Oczywiście wiem, że tutaj w tej kamerze to mało widać te cienie, ale naprawdę są bardzo fajnie napigmentowane i takie dość delikatne, ale jednak je widać. Cienie mamy gotowe, ja też jakoś mocno ich nie nakładam, bo lubię taki naturalniejszy efekt tych cieni. Też w sumie maluję sobie oczy od jakiegoś czasu, ponieważ zawsze uważałam, że te rzęsy mi wystarczą, ale stwierdziłam jednak, że nawet taki beżowy cień delikatnie wygląda fajnie. Czasem zdarzy się tak, że użyję też eyelinera i wtedy sięgam w sumie po byle jaki eyeliner, byle był w pisaku i teraz testuję właśnie sobie taki eyeliner z Eveline i jest całkiem spoko. Ale dzisiaj ten krok omijamy i skupimy się tylko na tuszowaniu dolnych rzęs i używam do tego tuszu z Lovely. Biorę inny pędzelek i ściągam ten puder. Mogę nawet go troszeczkę rozblendować, bo jak widzicie teraz tutaj jest dosyć zaznaczona różnica między właśnie tym konturem i tym pudrem brązującym a bakingiem. Powiem Wam, że ostatnio bardziej się przerzuciłam na ten baking, bo on fajnie jeszcze bardziej rozświetla te miejsca i mocniej zaznacza kontur twarzy. Twarz troszeczkę jest w takim efekcie 3D. Okej. Zostały nam teraz usta, a na tym punkcie mam obsesję. Mam milion błyszczyków i szminek, bo głównie właśnie stawiam na błyszczyki. Raczej unikam tych matowych ust, chociaż też się czasami zdarza, więc teraz pokażę Wam moje faworyty. Szminka, którą prawie cały czas mam na ustach, jest to szminka z MAC'a z numerem 109 Fast Play i ona jest w takim przepięknym, lekko nudziakowym, lekko brązowym, lekko różowym odcieniu i jest boska, więc na pewno dzisiaj się nią pomaluję. Kolejna to jest klasyk klasyków, czyli kultowa szminka Russian Red z MAC'a. Też jest fajna, soczysta, intensywna czerwień. Kolejna z numerem 35 Honey Love, też taki typowo już nudziakowy, delikatny kolorek, też jest przepiękny. Słuchajcie, ostatnio też kupiłam na promocji w Rossmanie 2 takie szminki z Lovely. Przekładały mnie kolorkami, zwłaszcza ten i były na jakiejś super promocji, kosztowały jakieś 5 zł chyba, ale totalnie mi się nie sprawdzają, po prostu są jakieś takie dziwne, nie jestem do nich przekonana, więc ostrzegam Was, żeby ta promocja Was nie pokusiła. Jeśli chodzi o błyszczyki, polecam te z Victoria's Secret, mają super kolor, super pachną, super konsystencję, zwłaszcza ten karmelowy kolorek, on się nazywa Caramel Kiss, ale mam też taki troszeczkę przezroczysty Iced i one są z takimi drobinkami brokatowymi, dają taką fajną poświatę, ten troszeczkę brązową, ten przezroczystą, więc można albo same je nałożyć, albo na jakąś szminkę, dają super efekt, no i ten jest moim totalnym faworytem. Mam też taki jeszcze z Victorii w kolorze Rose Gold i on tutaj jeszcze widać za 2 dyszki był, często są promocje właśnie na Victoria's Secret, więc warto sobie obserwować. Jest
fajnie jak te wszystkie błyszczyki od nich, ale ma taki bardzo malutki pędzelek, ale też ma taki fajny różowo-perłowy kolor. Mam jeszcze taki schudzy, złoty, troszeczkę wchodzący w takie holo. On jest w tej wersji, bo go miałam w jakimś tam zestawie i ja zawsze wącham błyszczyki. Pachnie bardzo fajnie. On jest troszeczkę taki lepki, ale ten kolor no nie do końca mnie przekonał. Wiecie, niby fajnie, że jest taki kolor, że się świeci, ale no coś w nim jest nie tak według mnie. To fajny jest ten taki spicy z Vibo, który ma rzekomo powiększać usta. Faktycznie te usta troszeczkę pieką po nim. Czy są powiększone? No nie wiem. Może troszeczkę tak, ale też ma taki fajny, lekko brązowy kolor. Dzisiaj używamy tego kolorku z MAC'a Fast Play. No wiadomo, szminki z MAC'a są troszeczkę droższe, ale wydaje mi się, że naprawdę warto, bo tak szybko nie schodzą z ust, więc są trwałe, mają fajną taką konsystencję, więc myślę, że warto w jakąś nawet jedną szminkę od nich zainwestować. Więc lecimy z malowaniem ust. Dobra, więc jak widzicie, tak wyglądają usta. Są przepiękne, naprawdę są przepiękne. A jeśli chodzi o te konturówki, co miałam Wam pokazać, wszystkie są właściwie w takim kolorze ceglanym, miziakowym, brązowym i właściwie one wszystkie są z Vibo albo z Lovely i sprawdzają mi się super. I teraz nakładamy ten błyszczyk z Victoria's Secret, który jest przepiękny. Pachnie jak karmelowy popcorn, naprawdę. No ja o wiele bardziej wolę błyszczyki niż takie matowe szminki, bo takie są bardziej nasycone, śniące. Na koniec używamy troszeczkę tego różu z NYXa z serii Ombre. Pokażę Wam, jak on przepięknie wygląda. Chodzi w taki pomarańcz. I to troszeczkę tutaj nakładam na samej górze tych kości rączkowych. Rozświetlacza nie używam. Czasami zdarzy mi się go nałożyć, ale w sumie to go omijam. I tak naprawdę to już wszystko. Więc tak wygląda mój makijaż. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia.